nazywam się Mikołaj Maśliński, jestem prawnikiem i na co dzień pomagam przedsiębiorcom rozwiązywać ich problemy prawne związane z ochroną środowiska i właśnie z BDO i rozszerzoną odpowiedzialnością producenta. I właśnie o tym dzisiaj będziemy mówili, czyli o tym BDO, nazwijmy to słowackim. To jest oczywiście pewne uproszczenie, no ale myślę, że dla Was tutaj, dla sprzedawców na Allegro będzie to jak najbardziej zrozumiały skrót. Na co dzień właśnie zajmuję się tym prawem, no i także obsługą przedsiębiorców, więc mogę powiedzieć tutaj z pełną odpowiedzialnością, że jestem praktykiem i pomagam przedsiębiorcom właśnie realizować te obowiązki, przede wszystkim w zakresie raportowania czy też rejestracji. Natomiast specjalnie na to dzisiejsze spotkanie zaprosiłem panią Agatę Kulczyk z firmy Recycling Me, która będzie tutaj dzieliła się swoją wiedzą, a także tym, jak wygląda współpraca z autoryzowanym przedstawicielem na Słowacji. Od razu tutaj Wam zdradzę, że to jest obowiązek, jeżeli nie mamy siedziby na Słowacji, nie mamy tam swojej firmy, to wówczas, jeżeli chcecie sprzedawać produkty, musicie ustanowić autoryzowanego przedstawiciela właśnie w tym kraju, więc o tym dzisiaj także więcej powiemy. Jeżeli chodzi o te produkty objęte systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta na Słowacji, to zacznijmy od produktu, czy w zasadzie od opakowań. Tak? To jest ta podstawowa kategoria, którą pewnie każdy z Was będzie musiał rozliczać, jeżeli chce sprzedawać produkty na Słowację. Bez względu bowiem, jaki produkt fizyczny sprzedajesz, czy to jest odzież, czy to są zabawki, czy to jest sprzęt elektryczny i elektroniczny, no to ma to jakieś opakowanie. Ma to kartonik, ma to, zakładam, być może jakąś folijkę, może wysyłasz swoje produkty w foliopaku, to wszystko są opakowania. A zatem pierwsza kategoria produktów to są opakowania. Kolejna kategoria produktów to są nieopakowania. I uwaga, tutaj mamy ważną różnicę w stosunku do tego, co jest w prawie polskim, czy na przykład w prawie niemieckim. Tutaj Słowacy wprowadzili specjalną kategorię, dlatego tutaj pokazuję to razem jako pewien kontrast, czyli jeżeli wprowadzam butelkę na rynek słowacki z wodą, czy z napojem, czy z piwem, no to muszę rozliczać butelkę, kapsel, etykietę. Natomiast w Polsce, jeżeli sprzedaję szklanki, to nie muszę rozliczać szklanek, ponieważ one nie są opakowaniem. Ale w Słowacji do tego podchodzi się inaczej. Mamy całą grupę produktów nieopakowaniowych z papieru i tektury, ze szkła i z tworzyw sztucznych, właśnie chociażby zastawę taką szklaną, kuchenną, którą też trzeba rozliczać. I w to wchodzą m.in. prasa poza książkami oraz instrukcje obsługi. Dlatego wprowadzając na przykład na rynek słowacki różne produkty, do których dołączasz instrukcje obsługi, oprócz opakowań, będziesz musiał rozliczać także masę tych, nazwijmy to leaflets, czyli broszur, ulotek, guidelines, czyli różnych takich właśnie instruktarzy czy instrukcji obsługi do Twoich produktów. Więc to jest ta pierwsza grupa związana właśnie z opakowania i produkty nieopakowaniowe. Kolejna grupa to jest sprzęt elektryczny i elektroniczny. Jeżeli oferujesz już sprzęt na terytorium Polski czy innych krajów, to doskonale powinieneś kojarzyć, co jest sprzętem w rozumieniu tych przepisów. Mamy 6 grup sprzętu i tutaj analogicznie wygląda to właśnie na Słowacji. Mamy także dodatkową grupę, to są baterie. Chodzi także o baterie, które są zamontowane w sprzęcie, czyli jeżeli na przykład oferujesz telefony komórkowe czy komputery, to zwróć uwagę, że mamy oczywiście jako podstawowy produkt komputer będący sprzętem elektrycznym i elektronicznym, ale w środku tego komputera jest akumulator czy bateria, która służy do ładowania sprzętu, no i oczywiście ma on jakieś opakowanie, więc może się zdarzyć tak, że sprzedając sprzęt elektryczny i elektroniczny, ty musisz rozliczać zarówno opakowania, jak i sprzęt, jak i baterie i akumulatory. Ostatnia grupa produktów, które chciałbym tutaj pokazać, to są pojazdy. Pojazdy oraz opony. Kto powinien rozliczać opakowania i produkty, jak to wygląda? Pierwsza kwestia to jest producent. Pamiętajcie, że definicja producenta jest szeroką definicją i to nie jest tak, że wy musicie produkować te baterie, czy ten sprzęt, czy te szklanki. Jeżeli wy je kupujecie w Polsce i odsprzedajecie dalej za granicę, to jesteście traktowani w świetle prawa jako producent. Czyli na przykładzie opakowań mamy kilka grup przedsiębiorców,
którzy będą podlegali pod te regulacje, czyli podmioty, które mają siedzibę w Słowacji, pakują te produkty, które sprzedają pod własnym znakiem towarowym, ale z punktu widzenia sprzedawców na Allegro, firmy, które importują lub w inny sposób wprowadzają jako pierwsze na rynku te produkty. Mamy także sklepy oferujące opakowania, tak? Czyli przykładowo jeżeli ktoś ma sklep stacjonarny i tam pakuje, to nas nie interesuje, czy też opakowania serwisowe w gastronomii, to też nas nie interesuje. Natomiast tutaj to, co przede wszystkim nas interesuje, to właśnie to, że ja sprzedaję bezpośrednio towar na Słowację, na przykład buty, odzież, szklanki, meble, cokolwiek, wtedy traktowany jestem jako importer. I tak samo, jeżeli sprzedajesz opakowania, które są puste, nie są stosowane w żadnym z tych celów, ale trafiają bezpośrednio do użytkownika końcowego, nie będącego właśnie, nazwijmy to, pakującym w tych celach przedsiębiorczych. A zatem wprowadzanie opakowań do obrotu w Republice Słowackiej oznacza moment, w którym po raz pierwszy są przekazywane odpłatnie lub nieodpłatnie z etapu produkcji czy w ramach transportu transgranicznego z innego państwa członkowskiego do Republiki Słowackiej te produkty w opakowaniach. I analogiczne przepisy mamy także, jeżeli chodzi o właśnie te produkty nieopakowaniowe, o sprzęt, o baterie czy opony. Więc tutaj Was uczulam, że jeżeli jako pierwszy wprowadzasz dany produkt na rynek słowacki, to musisz liczyć się z tym, że jesteś wprowadzającym ten produkt na rynek, nawet jeżeli go fizycznie nie produkujesz, nawet jeżeli on nie ma Twojego znaku towarowego, jeżeli po prostu przekracza granicę i stanie się odpadem na Słowacji, ktoś go musi rozliczyć, no i w tym momencie pada na Ciebie jako na ten pierwszy wprowadzający podmiot na rynek słowacki. I teraz to, co jest dużą różnicą w stosunku do prawa polskiego, czy też innych regulacji, chociażby prawa niemieckiego, jeżeli chodzi o opakowania, to tutaj masz obowiązek wyznaczyć autoryzowanego przedstawiciela. To jest warunek, bez którego ty nie możesz legalnie sprzedawać tych produktów. Nie możesz zawrzeć umowy z organizacją odzysku, nie możesz tego rozliczać. Więc jeżeli sprzedajesz opakowania, produkty nieopakowaniowe, sprzęt, baterie, to tutaj pierwsze, co trzeba zrobić, to właśnie zawrzeć taką umowę z autoryzowanym przedstawicielem i ten autoryzowany przedstawiciel pomaga Ci wykonać Twoje obowiązki. No i jakie mamy obowiązki, jeżeli chodzi o produkty oferowane na Słowację? W zależności od tego, jaki oferujesz produkt, będziesz miał różne obowiązki. Przykładowo, przy sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego musisz używać symbolu przekreślonego kosza, czyli na Twoim produkcie taki symbol musi się znaleźć. Natomiast to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie wymysł słowacki. Te przepisy, o których mówię, tak jak zauważyliście wcześniej na czacie, one mają charakter generalny, czyli są stosowane powszechnie w całej Unii Europejskiej. Więc jeżeli weźmiemy jakieś standardowe produkty, no to one zwykle te wymagania spełniają. Podobnie jeżeli chodzi o różne też kwestie techniczne, jeżeli chodzi na przykład o jakość opakowań, ich skład, więc tak naprawdę to, na czym my musimy się skupić, chcąc realizować te obowiązki prawidłowo na Słowacji, to jest przede wszystkim zapewnienie rejestracji w tym słowackim BDO. I tak jak powiedziałem, musimy znać najpierw te zastrzeżone produkty, bo o to nas spyta autoryzowany przedstawiciel. I w momencie, kiedy już znacie te produkty, kiedy wiecie, że musicie się zarejestrować, no to wykonujecie kilka obowiązków. Czyli po pierwsze, musicie uzyskać wpis do ich systemu ISOH, czyli do ich BDO. Tam trzeba też zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące rejestracji. No i tak jak powiedziałem, uzyskać czy wyznaczyć autoryzowanego przedstawiciela w formie pełnomocnictwa, pisemne pełnomocnictwo, które konkretnej osobie będącej takim autoryzowanym przedstawicielem udzielacie. Następnie musicie znakować te produkty w odpowiedni sposób. To oczywiście zależy od danego produktu, ale tak jak powiedziałem na przykładzie sprzętu czy baterii, to są zwykle przepisy zunifikowane w całej Unii Europejskiej. Dalej musicie zapewniać też obowiązki informacyjne do społeczeństwa. No i tutaj z pomocą nam idzie chociażby umowa z RPO, czyli z organizacją odzysku opakowań po polsku, tak? Czy po słowacku to będzie OVZ, tak? Czyli Organizacja
wykonujące obowiązki właśnie w zakresie recyklingu, informowania, która od Was te obowiązki przejmuje, bo to jest też Wasz obowiązek, czyli chociażby zbieranie odpadów i ich recykling. Ale nikt nie każe Wam po te odpady jechać, po to są właśnie umowy z organizacjami odzysku, które między innymi zapewniają zagospodarowanie tych odpadów, które trafiają do użytkowników końcowych, które trafiają do konsumentów. A zatem dla Was przede wszystkim pozostaje obowiązek prowadzenia ewidencji, czyli musisz wiedzieć, ile opakowań wprowadzasz na rynek, ile sprzętu wprowadzasz na rynek, ile baterii wprowadzasz na rynek i jakiego typu. I te informacje przekazujesz do autoryzowanego przedstawiciela, a on dalej do organizacji odzysku opakowań. I również kolejny obowiązek, który jest związany z wprowadzaniem tych produktów, to jest na przykład informowanie użytkowników końcowych, gdzie mogą te odpady oddać. Temu służy chociażby instrukcja obsługi, na przykład sprzętu. Jak spojrzymy sobie, to dlatego mamy te książeczki w kilku językach, często nawet w kilkunastu, gdzie jest pokazane, że przykładowo myszkę należy wyrzucić tu i tak z nią postępować. No i wreszcie zapewnienie odbioru tych odpadów w ramach systemu odpadów komunalnych. A zatem, jak można wykonać te obowiązki na rynku słowackim? Kilka słów właśnie o tym obowiązku. Tak jak powiedziałem, przede wszystkim musicie uzyskać wpis do rejestru ISOH przed pierwszym wprowadzeniem produktu na rynek słowacki i tak jak powiedziałem, nie ma dolnych limitów, czyli nie ma znaczenia, czy ty sprzedajesz jedną paczkę, czy 100. Musisz w tym momencie podjąć decyzję strategiczną, że wchodzę na rynek słowacki, planuję tam po prostu sprzedawać. Czyli po pierwsze ustanawiasz autoryzowanego przedstawiciela, czyli wyznaczasz osobę, która za ciebie będzie to wykonywała. Co ważne, robisz to w formie pisemnej, czyli takie pełnomocnictwo podpisujesz, oczywiście uzyskujesz je od autoryzowanego przedstawiciela. Zwykle wystarczy skan, żeby mu to wysłać i rozpocząć procedurę, ale dodatkowo musisz jeszcze wysłać oryginał właśnie na Słowację do tego autoryzowanego przedstawiciela w formie pisemnej. I uwaga, taka umowa jest zawierana co najmniej na rok. I druga kwestia, autoryzowany przedstawiciel szuka dla ciebie organizacji odpowiedzialności producenta, która wykona za ciebie obowiązek. Teoretycznie można zrobić w ten sposób, że jeżeli masz poniżej 100 kg tych odpadów czy opakowań wprowadzanych na rynek nieopakowaniowych, opakowaniowych, to tutaj jest taka opcja, żeby wykonać ten obowiązek bez organizacji odpowiedzialności producenta. Natomiast autoryzowani przedstawiciele dla podmiotów zagranicznych zwykle chcą, żeby umowa z PRO była, dlatego że to nie są duże koszty przy małych ilościach. To po pierwsze, czasami wystarczy 25 euro i macie spokój, a po drugie, to jest też zabezpieczenie dla autoryzowanego przedstawiciela. Musicie wiedzieć, że ustanawiając autoryzowanego przedstawiciela, on bierze na siebie wszystkie wasze obowiązki, czyli zapewnienie terminowego raportowania, zapewnienie składania tych sprawozdań, rejestracji i tak dalej. Więc tutaj to jest bardzo, bardzo ważne. Tak, to jest 100 kg na rok, ale naprawdę proszę się do tego nie przywiązywać, bo jesteście w stanie za 25 euro już mieć umowy z organizacjami odpowiedzialności producenta dla małych ilości, więc autoryzowani przedstawiciele zwykle będą to rekomendować. I teraz, jeżeli chodzi o to, jak znaleźć ten podmiot i jak wygląda w ogóle ten rynek, to jest rynek konkurencyjny. Za chwilkę wystąpi pani Agata, która jakby reprezentuje z jednej strony właśnie autoryzowanego przedstawiciela, ale także całą grupę właśnie rozliczającą opakowania. Natomiast ten rejestr ISOH zawiera również właśnie nie tylko informacje o producentach, czyli o sklepach internetowych, o sprzedawcach, którzy się zarejestrowali, czyli tutaj mamy opakowania, widzicie te obrazki pozwalają nam ustalić o jakie chodzi produkty i tutaj możecie znaleźć na przykład listę, uwaga, organizacji odpowiedzialności producenta dla poszczególnych typów produktów, czyli na przykład opakowania i te odpady nieopakowaniowe, sprzęt elektryczny, baterie, opony, no i wreszcie wozidła, czyli pojazdy. I to jest dla Was bardzo cenna informacja, bo wchodząc na tą stronę możecie sobie zobaczyć na przykład wszystkie organizacje odzysku opakowań, czyli automatycznie możecie do nich napisać maila,
wejść na ich stronę, skorzystać z formularza kontaktowego i w ten sposób po prostu dowiedzieć się, jaki będzie koszt, jakie będą obowiązki wykonania tych obowiązków właśnie na Słowacji. Co ważne, to są organizacje odpowiedzialności producenta, czyli to są te firmy z naszego kroku drugiego, ale oni również współpracują z autoryzowanymi przedstawicielami, więc to też tak nie jest, że was zostawią sami. Oni też wam tutaj w tym oczywiście pomogą, wskażą odpowiednie kontakty, adresy, no oczywiście też przedstawią koszty. A propos kosztów, zrobiłem taką małą symulację. Większość z Was, jeżeli zdecyduje się na rynek słowacki, no to będzie rozliczała opakowania. I teraz pokazuję Wam symulację kosztów na przykładzie małego przedsiębiorcy, tutaj mamy 800 kg, i takiego większego, który ma 11 ton. I koszty, jakie macie, to przede wszystkim koszt umowy z organizacją odzysku. Koszt takiej umowy, on jest bardzo różny i generalnie zależy od tego, ile my opakowań wprowadzamy na rynek. Czyli dla takiego wolumenu, który myślę, że jest już taki całkiem spory, mamy raptem 158 euro netto, które uiszczamy do tej organizacji odzysku i ona za nas wykonuje te obowiązki informacyjne, obowiązki związane właśnie z sprawozdawczością do ministerstwa, obowiązki związane z gospodarką odpadami, odzyskiem, recyklingiem, czyli całą tą brudną robotę robi za nas. Nie mamy żadnej opłaty rejestracyjnej od wpisu do rejestru BDO, no i mamy koszt autoryzowanego przedstawiciela. Tutaj te koszty są bardzo zróżnicowane i tak naprawdę dużo zależy od tego, czy to jest profesjonalny, autoryzowany przedstawiciel, czy ma na przykład ofertę w naszym języku, czy będzie szybko odpisywał, jaką ma renomę, a pamiętajcie, że on będzie Was tam reprezentował, więc jest dużo czynników wpływających też na koszt autoryzowanego przedstawiciela. Te ceny są bardzo różne, natomiast w zależności też od skali one mogą być indywidualnie wyliczone, jeżeli ten autoryzowany przedstawiciel ma na przykład dużo takiej pracy analitycznej, macie jakieś nietypowe produkty. Jak widzicie, dla większych podmiotów ten koszt, jak już mówimy o tonach, to jest 11 ton opakowań, czyli całkiem sporo, 1500, około 1500 euro. Dla porównania w Polsce płacimy koszty 100 do 300 zł rejestracji w BDO, możemy uzyskać zwolnienie, natomiast umowa z organizacją odzysku opakowań mniej więcej kształtuje się na tym poziomie, więc to nie jest tak, że to są koszty tylko na Słowacji czy tylko w Niemczech, to również podobnie analogicznie działa w Polsce i z tym na razie Was zostawiam i chciałbym teraz zaprosić panią Agatę Kulczyk, która też powie nam od strony właśnie autoryzowanego przedstawiciela, jak to wygląda, o czym tutaj warto pamiętać, więc pani Agata Kulczyk, jeszcze raz przypominam, jest odpowiedzialna właśnie za licencjonowanie przedsiębiorców w różnych krajach. Chciałabym Państwu przedstawić, jak to wygląda w praktyce. Proces ustanawiania autoryzowanego przedstawiciela. Jest to proces bazujący na podstawie umowy o usługę autoryzowanego przedstawiciela. Nasza firma Recycle.me posiada takiego autoryzowanego przedstawiciela nie tylko, ale również na Słowacji. Na początku, jeśli Państwo się do nas zgłoszą, wysyłamy Państwu formularz danych, które potrzebujemy do zawarcia umowy, czyli w tym formularzu tutaj po pierwsze będą potrzebne informacje ogólne, jeśli chodzi o Państwa firmę, takie jak nazwa firmy, numer KRS, numer VAT, adres, który jest zarejestrowany, pod którym jest firma zarejestrowana, ogólny numer telefonu oraz adres mailowy oraz tutaj również uwaga, adres strony internetowej, jeśli Państwo posiadają, bądź jeśli chodzi o sprzedaż jedynie na Allegro, adres do Allegro. I jeśli jest inny adres do korespondencji, również adres do korespondencji. Natomiast tutaj taka uwaga, jeśli Państwo mają na stronie internetowej, są Państwo pod inną firmą, bądź jeśli na platformie Allegro widnieją Państwo pod inną firmą, a firma oficjalnie jest zarejestrowana pod inną nazwą, bardzo prosimy również o uwzględnienie tego, o informacje oraz tutaj najlepiej prosimy o przesłanie wyciągu z KRS-u bądź wyciągu z rejestracji, ponieważ tu chodzi o to, żeby poprawna firma została zarejestrowana. W przypadku zarejestrowania błędnego będzie trzeba to po prostu ten proces, tą rejestrację Państwo
wyrejestrować i jeszcze raz zarejestrować. Tutaj wiąże się to z dodatkowym czasem. W dalszym kroku potrzebne są dane osoby reprezentującej firmę i tutaj mamy właśnie imię, nazwisko, adres, telefon oraz e-mail i tutaj chodzi, uwaga, jeśli chodzi o osobę reprezentującą firmę, jest to osoba widniejąca w KRS-ie bądź osoba, która ma od tych osób upoważnionych specjalne upoważnienie do reprezentowania firmy. Jeśli chodzi o osoby, które widnieją w KRS-ie, tam jest również wskazane, czy ta osoba, jedna bądź jeżeli jest więcej, ma możliwości samodzielnego reprezentowania firmy. Jeśli nie, jeśli jest więcej osób, które mają jedynie możliwość współreprezentowania firmy, więc te wszystkie osoby muszą być uwzględnione. Tu chodzi o to, że umowa musi być podpisana przez wszystkie osoby reprezentujące firmę. Dalej prosimy o kontakt do osoby, która będzie się zajmowała z ramienia państwa firmy kontaktem z nami, przesyłaniem informacji, przesyłaniem raportów, z którą będziemy wszystko kontaktować, jeśli będą jakieś pytania zwrotne. Ta osoba nie musi widnieć w KRS-ie, nie musi mieć konkretnego upoważnienia, wystarczy po prostu, że z państwa firmy zostanie ona wydzielona, wyznaczona do kontaktu z nami. I wtedy bardzo proszę właśnie o wpisanie, tutaj podanie, co to jest za osoba, imię, nazwisko, telefon oraz adres mailowy. Zazwyczaj kontaktujemy się w drodze mailowej. Oraz dalej osoba odpowiedzialna za fakturowanie. To może być ta sama osoba, która jest odpowiedzialna za korespondencję z nami, natomiast to już od Państwa zależy. Czasami w większych firmach jest to dział księgowości. Może to być ta sama osoba, może to być inna osoba, także tutaj ewentualnie jest dla nas w ramach ułatwienia nam komunikacji z państwem, usprawnienia nam komunikacji z państwem. Jeśli chodzi tutaj o osobę odpowiedzialną za faktury, tutaj również imię, nazwisko, telefon, e-mail do tej osoby, bądź jeżeli Państwo sobie życzą otrzymywać faktury na jakiś konkretny e-mail, ewentualnie e-mail zbiorczy. Wiem, że niektóre firmy, większe firmy mają możliwość, pracują w systemie SAP i mogą załączone faktury bezpośrednio wgrać do systemu i proszą właśnie nas o wysyłanie takich faktur na maila zbiorczego, więc tutaj też istnieje taka możliwość. Jeśli chodzi tutaj proszę Cię nie bać, nazwa banku oraz numer konta, z tym, że tu nie chodzi o osobę kontaktową, chodzi tutaj o nazwę banku oraz numer konta firmy i również proszę się tutaj nie obawiać, żadne opłaty nie będą naliczane bezpośrednio z konta. Jeśli chodzi o opłaty, będą jedynie pobierane, Państwo będą opłacać sami na bazie faktur, które Państwu zostaną przysłane. Także to jest tylko w ramach weryfikacji Państwa firmy. I dalej po ogólnych informacjach firmowych należy zaznaczyć, w jakim obszarze firma powinna być zarejestrowana. I tutaj mamy właśnie do wyboru opakowania, produkty nieopakowaniowe, sprzęt elektroniczny, elektryczny, baterie oraz opony. Co jest jeszcze ważnym? Jeśli Państwo wprowadzali już wcześniej produkty bądź opakowania na rynek słowacki, Państwa ilości z 2023 roku w podziale na konkretne frakcje materiałowe. Jeśli Państwo nie wprowadzali żadnych ilości, nie prowadzili sprzedaży na Słowacji w 2023 roku, tutaj umieszcza się 0, natomiast jeśli chodzi o ilości w 2024 roku, to są tylko ilości szacowane, one są tylko dla nas, żebyśmy my wiedzieli mniej więcej z jakim wolumenem możemy tutaj liczyć. Nie będą Państwo rozliczani bezpośrednio za te ilości, za podanie. Tutaj nieważne, czy one przekroczą, czy nie dobiją Państwo do tych ilości. Także tutaj jest tylko dla nas informacja w celu orientacji, żeby wiedzieć mniej więcej z jakim wolumenem mamy do czynienia. Także tam było frakcja opakowaniowa z podziałem na materiały. Tutaj jest frakcja nieopakowaniowa, czyli to są takie same materiały jak opakowaniowe, z tym, że to, tak jak już Mikołaj omówił, to są produkty, które również trzeba jako EPR, Extended Producer Responsibility, meldować na Słowacji. Jeśli chodzi o sprzęt oraz baterie, tutaj jest bardzo dużo podgrup
Jest 6 głównych grup sprzętu, ale jest bardzo dużo różnych podgrup, więc będziemy prosili o opisanie, jaki ewentualnie sprzęt, żebyśmy my mogli już najpierw ustalić, jakie są podgrupy i wtedy będziemy mogli z Państwem łącznie również ilości z 2023 roku oraz 2024 i tutaj jeśli chodzi o te ilości, to jest w opakowaniach oraz w produktach nieopakowaniowych ilości podaje się w tonach. Natomiast jeśli chodzi o sprzęt, podaje się ilość sztuk oraz tonaż. Jeśli chodzi o baterie, również ilość sztuk oraz tonaż z podziałem na konkretne kategorie baterii. Generalnie proces rejestracji trwa około miesiąca, podobnie jak w Polsce, z tym, że około miesiąca od momentu, w którym otrzymujemy od Państwa wszystkie informacje. Na podstawie danego formularza sporządzamy umowę z autoryzowanym przedstawicielem. Tą umowę oraz zaświadczenie o upoważnienie przesyłamy Państwu drogą mailową i tak jak już Mikołaj wspomniał, te dokumenty są do wydrukowania oraz do podpisania przez osoby właśnie upoważnione do podpisu według KRS-u i do odesłania do nas drogą pocztą. Z tym, że tutaj jedna ważna uwaga. Bardzo proszę również o wykonanie skanu już gotowych dokumentów i przesłanie do nas. Możemy już na tej podstawie wszcząć proces rejestracyjny. On nie może zostać niestety zakończony bez otrzymania dokumentów drogą pocztową, natomiast możemy już poczynić pewne kroki. Wydaje mi się, że mieli Państwo do czynienia w karierze z bardziej zawiłymi formalnościami, także tutaj wygląda tak proces rejestracyjny. Po dokonaniu tej rejestracji przechodzimy już jedynie do raportowania aktualnego, czyli raportowania rzeczywistych ilości wprowadzanych na rynek. Raportowanie odbywa się kwartalnie, czyli za każdy kwartał, czyli 4 razy w roku. W przypadku każdego kwartału raportuje się w miesiącu następującym po zakończeniu danego kwartału, czyli za pierwszy kwartał w kwietniu, za drugi w lipcu i tak dalej. Zazwyczaj terminy raportów są między 10 dniem miesiąca następującego bądź do końca miesiąca, natomiast to już zależy od organizacji odzysku, to są różne organizacje, one ustalają tak naprawdę te terminy i autoryzowany przedstawiciel musi się również trzymać tych terminów. Po raportowaniu następuje rozliczenie, czyli wystawienie faktur, które Państwo otrzymują od autoryzowanego przedstawiciela, czyli organizacja odzysku wysyła faktury do autoryzowanego przedstawiciela, a autoryzowany przedstawiciel do Państwa, chyba że Państwo na własną prośbę życzą sobie inaczej, także tutaj jest można wszystko uzgodnić, najlepiej pisemnie. Także tutaj jesteśmy również otwarci na różne rodzaje współpracy. Mam nadzieję, że ta prezentacja pokazała Wam proces. To, co trzeba zrobić na pewno w pierwszym kroku, i to jest zawsze, bez względu na to, do jakiego kraju Państwo sprzedajecie, to jest ustalić, jakie macie produkty, czy jakie konkretnie produkty chcecie oferować na ten zagraniczny rynek, a następnie ocenić je pod kątem tego, czy podlegają pod rozszerzoną odpowiedzialność producenta. Jeżeli tak, na przykład opakowania, co jest w zasadzie dotyczy każdego przedsiębiorcy oferującego produkty, no to tak jak tutaj też pokazała Pani Agata, prosty formularz, nie wymagający na początku wiedzy żadnej specjalistycznej, później zresztą też nie, który pozwoli zawrzeć ten proces, no i macie wtedy wsparcie właśnie ze strony autoryzowanego przedstawiciela, który jest biegły w tych przepisach, który jest biegły w klasyfikowaniu produktów, który spotyka się z takimi przedsiębiorcami jak Wy każdego dnia i on jest w stanie podpowiedzieć Wam, czy też powiedzieć, jak prawidłowo zakwalifikować poszczególne opakowania, produkty nieopakowaniowe, sprzęt, baterie i tak dalej.